A w duszy mej pogrzeby bez orkiestr się wloką. W martwej ciszy nadziei tylko słychać jęk. Topos śmierci, jako typowe signum dekadentyzmu, był wyrazem wzmożonej refleksji egzystencjalnej, która wpisała się w program ideowy bodaj najbardziej kosmopolitycznego ze wszystkich nurtów. Zrodzony we Francji symbolizm, bo o nim mowa, w drugiej połowie XIX wieku zyskał niebywałą popularność wśród wielu krajów Europy, w Belgii stając się niemalże stylem narodowym. W odróżnieniu od alegorii, symbol otwiera szeroki kontekst interpretacyjny i ta właśnie kategoria niedopowiedzenia stała się niezwykle atrakcyjna dla twórców artystycznej bohemy. Zwłaszcza zaś poetów i malarzy, także w Polsce. U czołowego polskiego symbolisty Jacka Malczewskiego śmierć jako jeden z kilku tematów pojawiających się pod postacią kobiety, podobnie jak Chimera czy Polonia, stała się głównym tematem jego cyklu Thanatos. Oprócz Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera i wielu innych artystów młodej Polski, prezentujących nieco inne oblicza malarstwa symbolistycznego, do głosu dochodzi jeszcze jedna postawa estetyczna. Twórczość Władysława Podkowińskiego. Obok prac Andrzeja Ansgarego, bo taki przyjął pseudonim, zachowanych w duchu impresjonistycznym, od 1892 roku pojawiają się i te, w których symbolizm jest już bardzo wyraźny. Przykłady to Miraże, Ironia, fantazja, Oddaj mi serce, Nokturn, bajka o zaklętej królewnie, czy słynny Szał uniesień. Postulowany przez symbolistów synkretyzm znalazł odzwierciedlenie w ostatnim, nieukończonym płótnie Podkowińskiego Marsz żałobny, znanym także jako Marsz pogrzebowy. Ten niezwykły nokturn był przez część przyjaciół zmarłego w wieku zaledwie 29 lat artysty interpretowany jako jego testament. Bezpośrednią inspiracją Podkowińskiego był wiersz poety i publicysty Kornela Ujejskiego, zwanego często ostatnim wielkim romantykiem. Wiersz pochodził z jego późnoromantycznego zbioru wierszy Tłumaczenia Chopina, stanowiącego próbę przełożenia na język literacki wybranej twórczości Fryderyka Chopina. W tym kilku preludiów z opusu 28, dwóch części drugiej sonaty fortepianowej, czy wybranych mazurków z opusu 6, 7, 30 i 33. Utwory te w redakcji Ujejskiego zyskały poetyckie tytuły. Mamy zatem interpretację mazurka Cis-moll, opus 6 nr 2, której tytuł to Noc straszna. Jest i Zakochana, mazurek Amol, opus 7 nr 2. Czy Terkotka, czyli mazurek Hamol, opus 30 nr 2. Jednak najbardziej znanym i cenionym wierszem z cyklu tłumaczeń Chopina pozostaje Marsz pogrzebowy, będący poetycką transkrypcją trzeciej części Marsz funèbre z drugiej sonaty fortepianowej bemol opus 35 Fryderyka Chopina. Dla Ujejskiego, który sam grywał na fortepianie, a ponoć nawet i komponował, okoliczności powstania tej poezji okazały się wyjątkowe.
Marsz pogrzebowy pisałem w Lwowie, w hotelu europejskim, w wielkim salonie na drugim piętrze, gdzie na krótki mój pobyt wynająłem dla siebie fortepian. Jak dziś pamiętam, było to na początku roku 1858. Pisałem w nocy, przygrywając marsza. Miałem halucynację, że widzę ją w trumnie toczącej się na cmentarzu. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że ją kocham. Dopiero w ciągu tej halucynacji dowiedziałem się o tym. Kimże była owa muza obecna w fantazmatach Ujejskiego? Była to Leonia Wildowa, uznana lwowska pianistka, admiratorka sztuki fortepianowej Chopina, zresztą uznawana za jedną z najlepszych uczennic blisko związanego z Chopinem Karola Mikulego. Niespełniona miłość Ujejskiego, której swoje tłumaczenia postanowił zadedykować. Tyle dzwonów. Gdzie te dzwony? Czy w mej głowie huczą? Kędy idą roje księży z taką pieśnią kruczą. Tu przede mną o 2 kroki czarny wóz się toczy. Jak mi ciemno, ten wóz czarny ściemnił moje oczy. Tak brzmią wersy otwierające marsz pogrzebowy. Wiersz zachowany w tonie solilokwialnym, gdzie elementy symboliki tanatycznej i synestezji dochodzą do głosu poprzez poetycki sztafaż. Wrony, krucza pieśń, czarny wóz. Autor wielokrotnie przywołuje dźwięk dzwonów, którymi rozpoczyna gdzie te dzwony i kończy utwór. Jakże mnie ten razi dzwon, ten dzwon, ten dzwon. W muzyce dzwony i werble jako desygnaty programowości często łączone były z tematyką żałobną, a sama forma marsza zyskała kilka fortepianowych ujęć właśnie w okresie romantyzmu. Przykłady odnajdziemy w twórczości 3 lata młodszego od Chopina, francuskiego pianisty i kompozytora, uznawanego za jednego z najwybitniejszych obok Liszta wirtuozów tamtych czasów. Owym ekscentrykiem, niezwykle cenionym przez paryskie środowisko muzyczne, owianym nimbem tajemnicy i mistycyzmu, był Charles Valentin Alcon. Alcon marsz żałobny potraktował w sposób dwojaki. Jako ogniwo cyklu pojawia się on wśród 12 etiud we wszystkich tonacjach molowych na fortepian solo op. 39. W cyklu tym etiudy od 4 do 7 stanowią jednocześnie symfonię na fortepian solo, w której drugą częścią jest właśnie marsz żałobny, marsz funèbre, w którym inspirację brzmieniem orkiestry zdradza wielopłaszczyznowa faktura. Z kolei przykładem marsza żałobnego potraktowanego jako samodzielny utwór jest marsz funèbre op. 26. Utwór rozpoczyna descendentalny pochód tercji, a później również i akordów, na tle przypominającym brzmienie werbla. Sukcesywne przenoszenie narracji do wyższych rejestrów wnosi taki przestrzenny efekt mogący przywodzić na myśl zbliżanie się konduktu żałobnego. Emblematyczny rytm marsza żałobnego został wykorzystany we fragmentach chorałowych, które przyjmują w tym kontekście charakter duchowej konsolacji.
środkowym ogniwie Alcon wprowadza jeszcze jeden element – dźwięk kurantów, czy też karylionu, co wraz ze zmianą trybu na durowy wprowadza wyrazowy kontrast. Jedno z najbardziej wyjątkowych ujęć wspomnianej tematyki związanej z Marszem Żałobnym odnajdziemy w cyklu Harmonie poetyckie i religijne Ferenca Lista. Pisząc ten cykl, Liszt inspirował się zbiorem wierszy o tym samym tytule, którego autorem był Alphonse de Lamartine. Pierwsze ogniwo Funérailles, bo o tym utworze z tego cyklu mowa, stanowi introdukcja, w której szeroki gest otwarcia symbolizuje właśnie brzmienie masywnych dzwonów. Po introdukcji rozpoczyna się marsz. Zważywszy na to, że utwór został skomponowany w październiku 1849 roku, interpretowano go jako gest pożegnalny w stronę zmarłego 17 października Fryderyka Chopina. Drugim powodem ku temu mogło być przeświadczenie, że środkowa część utworu nawiązuje do słynnego poloneza As-dur op. 53. W zasadzie Funérailles zawiera dwa rodzaje marsza. Marsz żałobny i marsz wojskowy, triumfalny. I to właśnie ten drugi może kojarzyć się ze środkową częścią chopinowskiego poloneza. Dlaczego?
W rzeczywistości utwór skomponowany został dla uczczenia pamięci premiera Węgier hrabiego Lajosza Batianiego. Niektóre źródła podają także dwóch innych przyjaciół Liszta, księcia Feliksa Lichnowskiego i hrabiego László Telekiego. Wszyscy trzej brali udział w węgierskiej wiośnie ludów, która odbyła się w latach 1848-1849. W tym miejscu chciałabym wspomnieć jeszcze inne dzieło, powstałe w zasadzie w tym samym czasie. Kontrowersyjny obraz Pogrzeb w Ornans, którego autorem był Gustave Courbet. Prawdziwe poruszenie wśród francuskich krytyków wzbudziło nowatorskie podejście Courbet na wczesnym etapie Barbizończyka, który dla ukazania sceny z życia, można powiedzieć sceny rodzajowej, użył potężnego płótna o wymiarach ponad 6 metrów na 3 metry. Płótna takie dedykowane były zazwyczaj tematom mitologicznym i historycznym. Służyły do portretowania ważnych postaci i doniosłych wydarzeń. Tymczasem Courbet postanowił z tą tradycją zerwać, oddając niejako hołd swojemu pochodzeniu. Surowość tej malarskiej redakcji, odrzucającej idealizację typową dla malarstwa romantycznego, stanowiła istotny krok w stronę malarskiego realizmu, za którego prekursora Courbet był zresztą uważany. Był jednocześnie uważnym obserwatorem struktury ówczesnego świata, a czasem i jej sarkastycznym komentatorem, sięgającym w swej twórczości po kategorie bliskie symbolizmowi. Wymownym tego przykładem może być obraz o znaczącym i niebywale długim tytule Alegoria realna określająca 7-letnią fazę mojego życia artystycznego. Zdradzę, że jedną z wielu postaci sportretowanych na tym obrazie jest cytowany przeze mnie prawdziwy enfant terrible poetów francuskich, parnasista, krytyk sztuki, a przy tym prekursor symbolizmu, Charles Baudelaire. A cytat ten pochodził z jego wiersza Spleen z tomu poetyckiego Le Fleur du Mal, czyli Kwiaty zła, w przekładzie Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Marsz funèbre z drugiej sonaty fortepianowej bemol op. 35 Fryderyka Chopina, wiersz Marsz pogrzebowy autorstwa Kornela Ujejskiego i symbolistyczny obraz o tym samym tytule Władysława Podkowińskiego. Dzieła te stanowią wyraz estetycznych metamorfoz, jakie dokonały się u progu kształtującego się symbolizmu. Metaforycznie rzecz ujmując, można powiedzieć, że splatają się we wspólną opowieść, tworząc przestrzeń intersemiotyczną, w której nastąpiło symboliczne przejście od ekfrazy do infrazy, od muzyki przez słowo do obrazu. Muzyczno-literacko-malarski aliaż, inspirowany dziełem patrona naszej stacji, idealnie wpisujący się w ideę Correspondance des Arts, otwiera zatem serię muzycznych obrazów z Chopinem w tle. Na koniec powiem jeszcze, że subtelne nawiązanie do marsza żałobnego Chopina można odnaleźć w pewnej miniaturze zatytułowanej Pour les guérisons, czyli na uzdrowienie, kompozytora, dla którego najlepsze słowo to słowo niewypowiedziane. Twórczości autora tego cytatu przyjrzymy się bliżej w trakcie jednego z najbliższych odcinków, na które już teraz serdecznie Państwa zapraszam i dziękuję za uwagę.